Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Tell me you are all alone, and tell me she ain't on the phone. Niezależnie od tego, jaką mamy bombiję i ile filtrów ma ona wbudowanych, jaki kształt dziurek, zawsze musimy się zmagać z pyłem. Przynajmniej tak uważa większość z Was, ponieważ wiele osób lubi yerbę mate pylastą. No inni niestety pyłu w yerbie nie cierpią. Jak z tym pyłem tak naprawdę jest? W Ameryce Południowej mówi się, że bezpyłowa yerba mate przeznaczona jest dla dzieci i dla gringos, czyli dla nas, dla białych, przyjezdnych i spoza kontynentu i nie znających się na prawdziwym smaku yerba mate. Stąd wiele też takich opinii u nas w kraju. Często kiedy pytamy gdzieś na forach czy innych osób, które już piją matę od dawna, o to, jak pozbyć się tego pyłu, słyszymy: nie wolno się go pozbywać. Właśnie o ten pył chodzi i jeśli Ci nie smakuje, to w ogóle nie pij yerba mate. Ja uważam, że jeżeli mamy ochotę pić yerba mate, możemy z nią robić co chcemy, po to, żeby właśnie nam smakowała i po to, żeby nie było w niej pyłu, jeżeli go nie lubimy. Fakt jest taki, że rzeczywiście nie należy się go pozbywać w Ameryce Południowej i zaraz Wam pokażę, dlaczego nie jest to dobry pomysł do końca. Fakt jest taki, że wiele yerb niestety pyłu zawiera bardzo dużo i nie podoba nam się to. Są yerba mate już pozbawione tego pyłu i jeżeli bardzo nie lubicie pyłu, to starajcie się kupić właśnie taką, ale dla tych, którzy już mają yerba mate i chcieliby się pyłu pozbyć, kilka sposobów, jak fajnie to zrobić. Wiele osób swoją przygodę z yerba mate zaczyna od jakiejś bezpyłowej, aromatyzowanej mieszanki na bazie tak zwanej mate green, czyli czegoś, co zostało stworzone na europejski rynek. Czyli właśnie są to wielkie liście, mało pyłu i taka produkcja bezdymna. Kiedy nam zasmakuje taka yerba mate z jakimiś pomarańczkami, czy tam ananasem i innym arbuzem, postanawiamy zacząć przygodę na serio, kupujemy akcesoria, kupujemy jakąś taką wiodącą, powiedzmy, markę i otwieramy. Okazuje się, że w środku mamy taki żółtawo-zielonkawy pył z połamanymi patykami, które wyglądają jak jakaś taka sieczka z zapałek. Jesteśmy zrozpaczeni. No właśnie tak wygląda prawdziwa yerba mate, taka serio nie robiona na europejski rynek. No i chcemy się tego pyłu pozbyć. I pierwsze co robimy, to najczęściej znajdujemy gdzieś jakieś porady, niejednokrotnie nawet na opakowaniu, żeby wsypać do matero, potrząsnąć i zostawić pył na dłoni. Pokażę Wam, o co dokładnie chodzi. Nabieramy yerby, wsypujemy, może nie za dużo na początek i to jakoby należy przykryć dłonią, potrząsnąć, odwrócić i pył zostaje na dłoni. No i rzeczywiście mam takie zielone kółeczko z pyłu, tego się pozbywam i to nie załatwia sprawy, bo ile się pozbyliśmy, reszta wszystko tutaj zostało, to ciągle jest bardzo pylasta yerba. Spójrzcie, nawet gdy się potrząsie, nie wiem czy to widzicie, ale unosi się chmura pyłu. Ta yerba wciąż ma masę pyłu, to jest metoda, która w ogóle nie pozwala pozbyć się tego, więc trzeba szukać innych rozwiązań. Inną metodą odpyłowania yerba mate, często praktykowaną, jest użycie sitka i zwykłego kranu. Fajna metoda. Wystarczy nabrać yerba mate do sitka i płukać pod bieżącą wodą. W ten sposób pozbywamy się większości pyłu. Minus tej metody jest taki, że porcja yerby nie jest za duża. No i musimy to od razu zużyć, ponieważ mamy mokry susz, który mógłby się popsuć. Musimy od razu wsypać, zaparzyć. No i dużo niestety tracimy też na samym sitku. Jest mokre, przykleja się po prostu. Jest to metoda nie do końca wygodna. Najfajniejsza i najbardziej efektywna metoda, jaką można sobie wyobrazić, to po prostu przesianie na zapas yerba mate przez różne sitka. A jakie sitka? Przede wszystkim musimy dobrać sitko pod kątem bombii. Tutaj przeciętna bombija ma te oczka tak około poniżej milimetra. I właściwie wszystko, co jest mniejsze niż milimetr, powinno przez te bombije przelecieć, dając nam w ustach to uczucie niechcianego pyłu. Więc sitko powinniśmy dobrać tak, żeby to nawet nie musi być zmierzone, można na oko. Powinniśmy dobrać tak, żeby po prostu były te dziurki mniejsze niż w bombii. Więc myślę, że takie siteczko jest akurat. Ja osobiście odkryłem i bardzo mi się podoba przesiewaczka do mąki. Zapewne wielu z Was ma coś takiego w domu, chociaż
jeśli ma być szczery, to jak robię ciasto, w ogóle tego nigdy nie używam, zawsze zapominam, ale mąkę trzeba przesiać, pamiętajcie. No i tak samo yerbę można przesiać. Ten mechanizm, który pomaga w przesiewaniu mąki, przy yerba mate się nie sprawdza, ponieważ ona tutaj zaraz to blokuje, zapycha, ale co jest fajne, to sitko ma tak no, około milimetra, trochę więcej te dziureczki, czyli akurat zostają te najgrubsze elementy w yerba mate i bardzo wysoki, fajny brzeg, dzięki czemu możemy przesiewać i nie rozsypujemy wszędzie. Co więcej, akurat ta wersja ma jeszcze tutaj takie pręgi opisane i tutaj jeśli chodzi o mąkę, mamy od razu podane, ile jest gramów, więc możemy sobie to tak oszacować. Więc ja polecam, jest to fajna metoda, tyle że dziurki są dość spore. Trzeba by to ewentualnie przesiać raz jeszcze przez drobniejsze sitko. Rozdzieliliśmy 100 gramów takiej zwykłej, typowej paragwajskiej elaborady, czyli yerba mate, która zawiera do 30% łodyżek, gałązek, czyli tych patyków, które od razu rzucają się w oczy. Rozdzieliliśmy to różnymi sitkami. To, co przed chwilą zrobiłem, czyli przesianie przez jedno sito, doprowadziło do tego, że rozdzieliliśmy susz właściwie wagowo na dwie połowy. Czyli są to te 3 słoiczki, równe wagą temu słoiczkowi. To jest to, co zostało nam na sitku, czyli wszystko, co nie przeleciało przez sito o średnicy no troszeczkę powyżej 1 mm. Natomiast pozostałą część, która jest właściwie wagowo tym samym, rozdzieliliśmy jeszcze bardziej, używając sitka, które miało poniżej milimetra, około 0,7 i już całkiem drobnego siteczka około poniżej 0,5 mm, czyli już naprawdę sam pyłek i to, co macie, jeśli chodzi o herbatę ekspresową w zwykłej, typowej torebce herbacianej. Jak widać, to wszystko powinno przeszkadzać nam w piciu, czyli przechodzić przez taką standardową bombiję. No może jeszcze ewentualnie można by to zostawić, bo to jeszcze nie jest aż taka drobnica, ale to już jest ewidentnie to, co nazywamy pyłem. Tak czy inaczej, jakie są minusy takiej operacji? Po pierwsze, połowę tracimy, ponieważ co my z tym dalej zrobimy? No, teoretycznie odsialiśmy to po to, żeby tego nie parzyć, więc jak widzicie, odsiewanie zwykłej elaborady właściwie zmniejsza jej ilość o połowę, więc no troszeczkę żal. Po drugie, zwróćcie uwagę na badyle. Tutaj jest ich mniej, przelatują te mniejsze fragmenty. Większość zostaje tutaj. Elaborada ma około 30% tych patyków i wyobraźmy sobie sytuację, kiedy one nie są pokruszone, tylko zostają w całości. Wtedy wszystkie zostają w tej części, czyli w tym, co chcemy parzyć. A skoro połowa tej wagi nam odpada, to nagle z 30% robi nam się 60%, więc no, nawet gołym okiem widać, że w tym słoiczku mamy większość patyków. No jeśli nie większość, to przynajmniej połowę patyków, a połowę liści, więc yerba mate wyjdzie bardzo słaba. Po pierwsze same gałęzie, po drugie no nie ma tego pyłu, który jest nośnikiem mocy i kofeiny. Niemniej takie przesiewanie uważam, że jest najskuteczniejsze i najlepiej dobrać sobie odpowiednio średnicę oczek w sitku pod swoją ulubioną bombiję. Zapaszmy to teraz i porównajmy napar. I oto mamy dwa napary, jeden właściwie z tego, co przeleciało przez sitko, a drugi z tego, co na sitku zostało, czyli większość badyli i największe liście, a tutaj praktycznie sam pył, najdrobniejsze patyczki i pokruszone listki. Już na pierwszy rzut oka widać, że ten napar jest klarowny i jasny, no i już bez kosztowania wiadomo, że no raczej łagodny i delikatny, zarówno jeśli chodzi o smak, jak i o pobudzenie kofeinowe. Natomiast tutaj taka yerbowa siekiera, niemalże brazylijskie chimarrão, czyli przemielona, zupełnie drobna, pylasta yerba, która głównie z pyłu się składa i kilku łodyżek. Kosztujmy, bo no, nie mogę się wręcz doczekać. To jest napar, tak jak mówiłem, leciutki, delikatny, bardzo wygodnie się pije, zupełnie nic się nie zatyka, można pełne usta nabrać, bardzo szybko pije się szybciutko i
no ja bym powiedział, że trochę cienkie, no ale rozumiem, że wiele osób woli taki napar. No tutaj czuć w ustach pył, zdecydowanie. Napar jest szorstki, taki piaszczysty, można by powiedzieć. Trzeba się bardziej przyłożyć, żeby się napić. No i czuć tę moc, czuć bardzo intensywny smak i no ja jeszcze nie czuję, ale kofeiny na pewno dużo. Jak widzicie, za pomocą zwykłej bombii da się to pić. Kwestia jest wrażenia w ustach. Ja myślę, że to przede wszystkim Was denerwuje. To, że macie wrażenie, że Wasza bombija jest nieszczelna, że dostaje się Wam do ust masa pyłu i trzeba to wręcz gryźć. No, kwestia gustu, co kto woli. Co ja o tym myślę osobiście? Po pierwsze, jeżeli chcemy przesiewać, zadbajmy o to, żeby pyłu jednak nie wyrzucić. To jest, jak widzieliście, połowa paczki właściwie powinna iść na śmietnik. Zapaszmy to we French Pressie, zapaszmy to w Aeropressie, zapaszmy to w filtrze papierowym, zapaszmy to w sitku, zapaszmy to jakkolwiek, ale coś wymyślmy, żeby tego nie wyrzucić, bo po prostu żal. Po drugie, bardzo dużo gałązek tutaj zostało ze zwykłej elaborady. Jeżeli chcemy odsiewać, może wybierzmy raczej despaladę, gdzie tych łodyżek jest do 10%, przez co po odsianiu powinno być ich około 20%, a nie tak jak tutaj około połowa. No chyba że lubicie taki delikatny, łagodny napar, bo naprawdę pije się to bardzo wygodnie, no i smak jest subtelny. Jeżeli nie macie co zrobić z pyłem, to wysyłajcie do nas, mnie się przyda, mi to bardzo smakuje akurat. I ostatnia moja uwaga, uważam, że sitko do mąki fajnie się sprawdza, jest to najlepsza opcja do przesiewania, ponieważ no, jak widzieliście, najmniej strat, najmniej się wysypuje i kruszy. Ciekawi jesteśmy, jak Wy to robicie. Na pewno macie już jakieś doświadczenia z yerba mate, bo piszecie do nas na ten temat i wiemy, że odsiewacie. Piszcie, co robicie, jak Wam najlepiej się udaje. Może stosujecie jakieś filtry, inne bombije, może macie sprawdzone metody, może macie jakiś pomysł na zagospodarowanie zbędnego pyłu. Czekamy na Wasze opinie, piszcie do nas w komentarzach i zaglądajcie na czajnikowy.pl.